Dzień dobry, dzień dobry. Mamy kolejny czwartek. Słuchajcie, dzisiaj u mnie bardzo wietrznie i mroźnie. Mamy kolejny czwartek 2025 roku. Ja się nazywam Joanna Flis i prowadzę dla Was cotygodniowy spacer ku uważności, czyli takiej umiejętności kierowania swojej uwagi na to, co ważne, w takim bardzo dużym skrócie, na to, co jest dla nas rozwijające, w taki sposób, który będzie dla nas korzystny, dla nas i dla naszej psychy i naszego, słuchajcie, życia, stylu życia, bycia w świecie. Bardzo Wam dziękuję, że ze mną spacerujecie. To jest niezwykle miłe i budujące. Jest 6:15. U mnie jest minus chyba 5 stopni. Ja jestem teraz w województwie zachodniopomorskim, w samym centrum, czyli w takiej małej miejscowości, w której pomieszkuję sobie i w zasadzie mieszkam najczęściej. Pytaliście mnie ostatnio, czy opowiem Wam trochę o tym, jak styl życia mój wpływa na organizację tego mojego życia. To znaczy, czy opowiem o tym, jak się w życiu organizuje z tymi różnymi przyjazdami, przelotami. Więc w bardzo, bardzo dużym skrócie, bo czytałam Wasze komentarze, zawsze czytam Wasze komentarze, więc w bardzo, bardzo dużym skrócie, słuchajcie, to co mogę Wam opowiedzieć o tym, co mi pomaga organizować moje życie, to przede wszystkim dobry kalendarz, duże wyprzedzenie, namysł na tym, co i kiedy i jak będę robiła. Wydaje mi się, że nie doceniamy tych obszarów naszego życia i trochę zapomnieliśmy, czym są analogowe kalendarze. Trochę zapomnieliśmy o tym, jak ważne są też te analogowe kalendarze. Czasami zapominamy o tym, jak ważne jest jednak planowanie w przód całego półrocza czy roku. Świat nas ciągle zaprasza do różnych rzeczy, takich, które są wypadkową krótkich terminów i ekscytacji. No i rzeczywiście wtedy, kiedy chcemy żyć trochę inaczej, bardziej niekonwencjonalnie i jakoś brać udział w tych rzeczach, na których nam najbardziej zależy, spędzać czas w taki sposób, na którym nam najbardziej zależy, to przede wszystkim musimy wiedzieć, czego chcemy, żeby wziąć to pod uwagę, planując swój kalendarz. Więc ja bardzo uczę się takiej sztuki organizacji, odzyskiwania po pierwsze czasu dla siebie, a po drugie sztuki odmawiania wszystkim rzeczom, które nie są zgodne z tym, co podpowiada mi mój kalendarz. Kiedyś, dawno, dawno temu, kiedy próbowałam organizować swój czas, i myślę, że to jest bardzo uważności też, miałam taki kłopot, że chciałam zrobić wszystko, nie? Miałam takie fantazje, że upchnę wszystko w tym kalendarzu i że takie drobne zaburzenia kalendarzu, jakieś takie zawirowania nie będą wpływały na jakość mojego bycia w świecie. Co to oznaczało w praktyce? W praktyce to oznaczało, że na przykład upychałam wiele różnych wyjazdów i wydarzeń, w których chciałam wziąć udział w ciągu jednego tygodnia. Na przykład na ostatnią chwilę zmieniłam jakieś zdanie, bo przyjmowałam jakieś zaproszenie, zdanie o tym, gdzie będę. Nie wiedziałam, gdzie będę w przyszłym tygodniu, gdzie będę za 2 tygodnie, co będę robić w tym okresie czasu. Mogłam się regenerować tylko tu i teraz, dlatego że nie wiedziałam, jak będzie wyglądał mój kolejny miesiąc. Trochę zależało to od tego, co do mnie przyjdzie. Teraz mam taki wielki przywilej funkcjonować inaczej. Jak przychodzą do mnie fajne rzeczy, to jestem oczywiście szczęśliwa, że świat mnie zaprasza do takich fantastycznych projektów, wydarzeń i możliwości, nie tylko zawodowych, bo myślę sobie też, że świat nas, jakieś takie mam światło dzisiaj mocne, że mi troszkę przeszkadza. Myślę, że świat nas zaprasza do różnych takich sytuacji, również towarzyskich, bardzo fajnych. I jestem wtedy bardzo, bardzo wdzięczna temu, że ten świat mnie zaprasza w to miejsce, ale uczę się jednak brać pod uwagę moje wcześniejsze plany, moje główne cele, moje główne założenia, czyli wracam, robię 3 kroki wstecz i pytam sama siebie, co jest dla mnie ważne. To znaczy, słuchajcie, weszłam w jakiś krzak. No i to jest właśnie ryzyko chodzenia po ciemku. Co jest dla mnie ważne. To znaczy wracam, robię 3 kroki wstecz i zadaję sobie pytanie, na czym mi najbardziej zależy.
kamery, jak to ta zmiana albo skorzystanie z tego zaproszenia, które właśnie dostałam, wpłynie na moje zmęczenie, na rytm, do którego jestem przywiązana, na jakość mojego samopoczucia. No i jak zrobię 3 kroki wstecz, to najczęściej decyzja jest taka, że bardzo, bardzo dziękuję za zaproszenie na jakieś urodziny, spontaniczne spotkanie, jakiś spontaniczny wyjazd w jakieś miejsce, doskonały, ale spontaniczny jednak wyjazd na jakąś konferencję, wzięcie udziału w jakimś projekcie. Dziękuję i tak naprawdę szczerze dziękuję, ale trzymam się swojego planu. I wydaje mi się, że to jest bardzo, bardzo trudne zadanie dla nas wszystkich. Muszę jakoś zmienić bycie operatorem kamery. To jest jakieś takie trudne zadanie dla nas wszystkich, to znaczy trzymać się swojego planu, nie? Mieć ten plan i szanować ten plan i nie ulec takiej pokusie, może jeszcze gdzieś tam coś jakoś upchnę. I myślę, że to jest bardzo o uważności, bo patrzcie, uważnić oznacza uczynić ważnym jakiś aspekt swojego życia. Oczywiście w praktykach mindfulness uważniamy tu i teraz, uważniamy to, co nas otacza, uważniamy to, co czujemy, uważniamy, słuchajcie, to, jakie myśli się w naszej głowie pojawiają, jakie dźwięki, zapachy, kolory, uważniamy bycie w chwili obecnej, bo uczymy się, że innej niż obecna chwila po prostu nie ma, tak? Jest to uważność na bycie tu i teraz, ale możemy w życiu uważniać i być uważnym na różne rzeczy, między innymi na nadrzędne cele, które sobie wyznaczamy. I niestety nasza ludzka natura jest dość pokrętna i bardzo szybko lubi zapomnieć o naszych nadrzędnych celach, szczególnie kiedy je realizujemy. Widzimy pierwsze postępy. Przywykamy do tego i zapominamy o tym, że jest jakiś nadrzędny cel, który sobie wyznaczyliśmy. I to najczęściej kończy się tym, że poszukujemy rozrywki albo reagujemy na jakieś właśnie takie spontaniczne, ekscytujące momenty naszym pobudzeniem, takim zainteresowaniem, zaciekawieniem. No bo kiedyś Wam opowiadałam, łatwiej jest robić rzeczy, które nie są dla nas monotonne, które są dla nas nowe, które właśnie jadą na fali motywacji, ekscytacji. Trudniej trzymać się planu i uważność na to, co jest dla mnie w tej chwili priorytetem, na co ja się ze sobą umówiłam, dokąd ja w tej chwili zmierzam w swoim własnym życiu, wydaje mi się kluczowa, szczególnie w świecie, który, wiecie, wali do nas oknami i drzwiami i ciągle coś od nas chce. Nawet wtedy, kiedy pracujesz nad swoim własnym zdrowiem, to masz jakieś wyznaczone cele nadrzędne, na przykład chodzenie codziennie na spacer, na przykład trzymanie się jakiejś określonej diety, na przykład chodzenie regularne, spać. I nagle się okazuje, że po paru tygodniach drzwiami i oknami wali do nas mnóstwo treści z internetu, jakaś nowa dyscyplina sportu, jakiś nowy rodzaj diety, który możemy dla siebie wybrać, chociaż ja nie jestem fanką diet. I bardzo jest trudno wytrwać przy tym nadrzędnym postanowieniu, które sobie wybraliśmy, bo to trąci trochę monotonią i ono nam znika z oczu. Przestajemy być uważni na to, co było dla nas najważniejsze. Na przykład wyjeżdżasz na wakacje i wyznaczasz sobie, że wartością nadrzędną na tych wakacjach będzie wypocząć, tak? Wypocząć, zregenerować się, zrelaksować. No i nagle na tych wakacjach wali do Ciebie oknami i drzwiami mnóstwo rozrywek, z których możesz skorzystać. Wieczorne potańcówki w hotelu. Oczywiście strzelam teraz. Piękne restauracje, w których możesz spotykać się wieczorami, słuchać lokalnej muzyki. Nagle przychodzi do Ciebie takie zaproszenie spania do południa, siedzenia po nocach, jedzenia lokalnych przysmaków, które niekoniecznie dobrze robią Ci na Twoje zdrowie fizyczne. No i myślisz sobie, no przecież po to są wakacje.
No i to jest ten moment, kiedy warto być uważnym, czyli uważnym na to, jakie wyjaśnienia, o tu ślisko, podpowiada nam nasz mózg, kiedy my, nasz umysł, kiedy my zbaczamy trochę z toru, nie? Wtedy musisz zrobić 3 kroki wstecz, wtedy tak sobie pomyśleć, okej, to wszystko jest dookoła bardzo, bardzo kuszące. Super, że to jest takie kuszące. Ale przyjechałam tutaj w tym tygodniu, w tym miesiącu, tym razem w kompletnie innym celu. Przyjechałam tutaj po to, żeby się zregenerować. Przyjechałam tutaj po to, żeby spać regularnie, żeby być aktywnym fizycznie, żeby się zdrowo odżywiać. Moim celem przyjazdu tutaj był taki solidny, regenerujący mnie wypoczynek, a nie rozrywka. No rozumiana jako taka, wiecie, turystyczna rozrywka, z której możesz skorzystać, jak wyjedziesz z domu na wakacje w dobrej kondycji i Twoim celem nie jest zregenerowanie ciała, ale Twoim celem jest pobawienie się, więc uważność na swoje cele wydaje mi się bardzo, bardzo kluczowa. To nawet można przełożyć na relacje międzyludzkie, tak? Jeżeli masz związek, w którym jesteś i Twoim nadrzędnym celem jest budowanie dobrej, wspierającej wzajemnie relacji z drugim człowiekiem, to bardzo ważne jest, żeby na przykład w sytuacjach napięć, konfliktów, jakichś takich kryzysów, czy właśnie niezgody wzajemnej, braku porozumienia, zrobić 3 kroki wstecz i pomyśleć sobie, co jest ważne w tej chwili. Ważne jest to, żeby zwyciężyć tą walkę, ważne jest to, żeby udowodnić coś partnerowi, partnerce, czy może ważne jest to, żeby budować dobrą relację opartą na zrozumieniu i czasem trzeba odpuścić, tak, puścić. Co jest ważniejsze? Co jest ważniejsze? Bycie tym silniejszym w związku, czy ważniejsze jest w tej chwili dojście do porozumienia? I to jest też uważność na cel, jaki mi przyświeca w tej relacji. Tak jak jest to powiedzenie, że czasem lepiej mieć relacje niż rację. To jest powiedzenie o uważności właśnie na wartość nadrzędną, na cel, dla którego coś robimy, tak? Tak samo wtedy, kiedy robimy coś trudnego, monotonnego, jak w pracy, jakiś projekt, który już nas aż tak bardzo nie cieszy i myślimy sobie, może porzucę ten projekt, on mnie już aż tak bardzo nie cieszy, męczy mnie, nudzi mnie. I wtedy też warto zrobić 3 kroki wstecz i rzucić światło uważności na powody, dla których zaczęłam to robić, na cel. Celem nie jest dostarczenie sobie przyjemności, celem jest osiągnięcie czegoś innego, zrealizowanie kierunku, który ten projekt wyznacza. I myślę sobie, że w ogóle uważność na to, jakie cele nam przyświecają tu i teraz, nadrzędne, pozwala nam wytrwać w większym dyskomforcie, bo kiedy biegnę, też mogę być uważna na to, jak bardzo moje ciało nie chce tego robić i w jaki sposób mnie zaprasza do tego, żebym przestała to robić, ale mogę też być uważna na cel, jaki mi przyświeca, czyli zwiększenie mojej kondycji, mojej odporności fizycznej, psychicznej, poprawienie jakości mojego zdrowia. Czyli popatrzcie, za każdym razem, kiedy rzucamy światło na nadrzędne cele w życiu, robi nam się taka trochę przestrzeń na lepsze, może nie wiem czy łatwiejsze, ale na większą zdolność do wytrwania w tym, co jest, na sensowne odmawianie temu, co przychodzi, na logiczne wybieranie. Myślę sobie, że uważność w ogóle na cele i wartości pozwala nam decydować, wybierać, mieć większą pewność co do naszych decyzji. Dzięki temu mamy porządek. Jak myślę sobie też o naszych oczekiwaniach względem w ogóle życia, to teraz takie duże kółko wokół uważności zrobimy, ale jednak też musimy pamiętać, że czasem gubimy z oczu taki nadrzędny cel naszej psyche, którego jednak jest nadrzędnym celem naszego organizmu i naszego mózgu. Nie jest wytwarzanie dla nas ciągłej przyjemności, tylko zadbanie o to, żebyśmy przetrwali. I kiedy zapominamy o tym, jaki jest cel życia, albo nie zastanawiamy się nad tym, nie wyznaczyliśmy sobie nadrzędnego celu naszego życia, sensu naszego życia, to też bardzo trudno jest być uważnym na motyw przewodni naszego bycia. I w jodze jest taka świetna metoda, która pomaga ćwiczyć tę uważność na tym, co jest dla nas ważne. Kiedy zaczynasz praktykę na macie jogi, to w trakcie pierwszej pranayamy
możesz wybrać intencję na tę praktykę. Wybierasz, że ta praktyka będzie po to, żeby na przykład pobyć ze swoim smutkiem, albo ta praktyka jest po to, żeby poukładać się z jakąś inną emocją, z jakimś konfliktem. Możesz wybrać, co chcesz. I potem możesz się przyjrzeć temu, jak długo udało Ci się utrzymać uważnie i uważność na celu, który miał przyświecać tej praktyce. Jak długo miałeś go w polu uwagi? Na przykład praktykuję po to, żeby poszerzyć moją zdolność do bycia w dyskomforcie, albo żeby zwiększyć pojemność na coś, co mnie nudzi, uczyć się cierpliwości. Jak długo, słuchajcie, udaje mi się pamiętać o tej intencji. Są takie osoby, które mówią o tym, że jak kończą praktykę, to zapomniały, o czym ona miała być. Albo zapomniały już w pierwszym tygodniu, czy tam w drugim tygodniu. Kompletnie zapomniały o tym, nie tygodniu, w pierwszej minucie, drugiej minucie. Kompletnie zapomniały o tym, o czym miała być praktyka. A są osoby, które pamiętają przez całą praktykę, a potem jeszcze to doświadczenie obcowania z tą wartością i z tym celem przeniosło się na ich cały dzień i cały tydzień. I oczywiście nie musicie tego robić, szczególnie robić jogi po to, żeby sobie ćwiczyć tę praktykę, tę technikę uważniania pewnych części, ale z pewnością możecie wykorzystać element tego narzędzia we wszystkich innych aspektach. Idę na spacer, jaka chcę, żeby intencja mi przyświecała. Na co kładę fokus w tej chwili, nie? Na czym chcę się w tej chwili skoncentrować i skupić. Bardzo dobre ćwiczenie, które uczy nas, że różne cele zmieniają swoje położenie w naszej głowie. Ten fokus jest bardzo dynamiczny. Jeżeli nie wykonamy naszej własnej pracy związanej z namysłem i właśnie wyborem pewnego priorytetu, to jest małe prawdopodobieństwo, żebyśmy mogli właśnie uważnie zarządzać swoim planem nie tylko tygodnia, miesiąca, ale w ogóle swoim życiem. Więc kiedy pytacie mnie, co ja robię, żeby jakoś organizować sobie, słuchajcie, ten dość wydawałoby się chaotyczny styl życia i bycia, no to między innymi właśnie staram się pamiętać, o czym jest ta praktyka zwana życiem, z jaką intencją chcę przeżyć, słuchajcie, cały ten miesiąc, jak chcę się czuć i co chcę osiągnąć. I dzięki temu mogę solidnie wybierać różne rzeczy, które są dla mnie w tym tygodniu mniej lub bardziej ważne. Słuchajcie, dzisiaj moją intencją było rozgrzać się na tyle, żeby przetrwać ten mróz. Ja mam nadzieję, że Wy też się rozgrzaliście i że będziecie ćwiczyć sobie właśnie zarządzanie motywami przewodnimi Waszego bycia i życia. Bardzo Was zachęcam, żebyście wybierali intencję spaceru i próbowali tej intencji nie zgubić, a być może nawet zaimplementować ją na cały dzień. Moją dzisiejszą intencją było i jest danie sobie komfortu do tego, aby odpocząć, zregenerować się, bo ostatnie dni dla mnie były dość pracowite, więc mam nadzieję, że ten motyw intencji, regeneracji, odpoczynku zaimplementuję na cały dzień i będę dziś ten dzień wykorzystywać i dokonywać takich wyborów, które pomogą mi się lepiej regenerować. Zapraszam Was regularnie na Power Walk. Już jutro ktoś dla Was go będzie prowadził. Ja życzę Wam wszystkiego dobrego. Chciałam Wam powiedzieć, że moja magnolia puściła takie piękne pąki, więc mimo śniegu i mrozu myślę sobie, że zaczynamy powolutku wchodzić w taki okres, o którym trochę mówi medycyna chińska, że my jeszcze tego nie widzimy, ale już zaczyna wiosna pracować na rzecz zmiany aury, która nas otacza. Trzymajcie się, pa, pa. Wszystkiego dobrego.